pop. Dzień dobry o poranku. Znaczy, czy taki poranek, słuchajcie, czekam na świt. Jestem na lotnisku w Katowicach i zapraszam Was do nowej podróży. Woda, jak mieliście okazję widzieć, na lotnisku kosztuje 7-9 zł. A ja Wam pokażę, w jaki sposób wodę można za darmożkę mieć. Wodę, jeżeli macie, to przed kontrolą bezpieczeństwa trzeba ją zostawić. No i co później? Później trzeba kupić za 9 zł. Nie, wystarczy mieć pustą butelkę, nalewać w takim dystrybutorze. W Katowicach to jest na poziomie 0, jak lecicie wizerem, na pewno zobaczycie. Dzień dobry, na Korfu. Mamy godzinę około 10. Bezpiecznie wylądowaliśmy. No i co to dzisiaj będzie? To powiem Wam tak szybciutko. Nie mam hotelu, nie mam samochodu, nie wiem jak się poruszać, ale na Korfu już byłem. Zatem ogarniemy. Ja myślę, że spróbujemy wpierw autobusem. Autobusem zaś takim, który jeździ po wyspie, nie po samym Korfu. Tak jak już na innych moich filmach widzieliście, żeby dostać się na przykład do portu, który obsługuje promy oraz wodoloty do Sarandy, no to trzeba wziąć 15, autobus numer 15. Natomiast po wyspie, no najlepiej samochodem, ale spróbujemy autobusem. Więc teraz pieszo podążam sobie na taki dworzec. Muszę go odnaleźć, jeszcze tam nie byłem. Szybka akcja na tym Grimbusie. Pytanie w informacji, gdzie możemy się udać, gdzie jest plaża. Pani nam powiedziała 3 miejscowości. No i lecimy do Kasiopii. Koszt biletu 3,50 euro w jedną stronę. Skąd pomysł, by jechać autobusem? Ano stąd, by obniżyć koszty. Zobaczyć, gdzie dojedziemy. Czy będzie fajna plaża? Ile będzie trzeba z buta zasuwać na nocleg? Przygoda? To przygoda. A poza tym, jeżeli będzie to opłacalne i będzie to do ogarnięcia, no to oczywiście Wam to będę polecał. Także zapraszam do oglądania dalej, co się wydarzy. Dotarliśmy do miejscowości Kasiopii. No i teraz trzeba cisnąć z buta na nocleg. Czas przejazdu tym autobusem to godzina. I muszę Wam powiedzieć, że duże ukłony dla kierowców, którzy tutaj jeżdżą, ponieważ te dróżki tak kręte i tu pomieścić się w 2 autobusy. Naprawdę szacuneczek. Pokażę Wam pokój, w którym tej doby miałem okazję się zameldować. O, oczywiście już jest wyjazd. Aneks kuchenny. Wszystko, co trzeba na jedną dobę. Łazienka, lodówka przydatna, no i klimatyzacja, wiadomo. I fajne jest to w tym pokoju, że macie tarasik. Proszę bardzo.
i wyjście w zasadzie taki, trochę mi to przypomina taki bungalow, gdzie macie wyjście nie z hotelu do jakiegoś holu czy jakiegoś korytarza, tylko macie wyjście na ogród. I kawałek stąd jest restauracja, jest cicho, za wyjątkiem tych cykad, ale to jest muzyka dla moich uszu. Ale w nocy jest cicho, klimatyzacja idzie, także naprawdę jest całkiem przyjemnie. No i jest dylemat, bo chcę odnaleźć plażę i mam skręcić w lewo, czy mam skręcić w prawo. Jakoś te cykady mi nie pomagają. Coś tam wrzeszczą, ale dogadać się z nimi ni cholery. Spróbujemy iść w prawo. Co się stanie? Panie Mietku, co się stanie, jak pan pójdzie w prawo? Słychać tu ciągle helikoptery i samoloty, ponieważ sami pewnie słyszeliście o pożarach na Wyspach Greckich. Rodos, Korfu. No więc jak żeśmy tu właśnie dojeżdżali, to było widać gdzieś tam w górach jakiś dym i te helikoptery i samoloty właśnie tam latały z wodą. Pewnie z morza to jakoś tak nabierają, czerpią. Panie Mietku, to w prawo to tak chyba. Następnym razem przypomnijcie mi, żebym jednak w lewo poszedł. Można się zagubić na ścieżkach Korfu, ale na ścieżkach myśląc o uliczkach. Ale ja się zagubiłem tak faktycznie na ścieżkach. Chcę dojść do plaży i na plaży można spędzać w takich okolicznościach przyrody. Co prawda plaża nie jest piaszczysta, a kamienista, jest żwirek, ale woda, jakby wam to powiedzieć, no taka zupka, no może nie rosołek, bo byśmy tam nie weszli, ale cieplusia. Ja myślę, że nasze morze to już by tu zakwitło na zielono tymi sinicami, tak? Tak to mówią? Tak to mówią. Naprawdę bardzo ciepła woda, więc można siedzieć od rana do wieczora. A dzieci to już w ogóle, to oni w nocy też by się pewnie kąpały. To skoro taka cieplusia ta woda, to dlaczego tylko wszedłem po kolana? Chcecie wiedzieć? No bo sobie zapomniałem kąpielówek. Pierwsze zakupy, które muszę zrobić w tej miejscowości idąc do miasta, to jakieś kąpielówki, nie? Bo przecież nie będę tracił takiej przyjemności, jaką jest ta ciepła woda. Słuchajcie, dawno nie doświadczałem tak ciepłej wody. W maju, jak byłem w Ksamilu, ale to było jak nasz Bałtyk, a tutaj nie. Jak w przydomowym basenie. O, tak wam powiem.
Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejne z wyspy Korfu. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!